Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Muszę Wam powiedzieć, że stęskniliśmy się za takimi spotkaniami, za rozmowami z bardzo ciekawymi gośćmi, ale jak doskonale wiecie, pandemia wszystkim nam trochę pokrzyżowała plany, więc musieliśmy cierpliwie czekać, żeby można było się spotkać i spokojnie pewnie porozmawiać. I tak też się stało. Długo czekaliśmy na nasze spotkanie z Maćkiem, ale doszło wreszcie do skutku. Gitarzysta, którego myślę przedstawiać nie trzeba, bo kto choć odrobinę siedzi w muzyce progresywnej, wie, kim jest Maciej Meller. Cześć Maćku. Cześć. To Witam. duża przyjemność, że wreszcie nam się udało. Udało się, tak. Maciej, gitara, twój środek wyrazu. Jaki to jest środek? Wiesz, ja tak dokładnie nigdy nad tym się nie zastanawiałem, szczerze mówiąc. Zacząłem grać troszkę z przypadku, nie boję się tego powiedzieć, ponieważ w 5. klasie podstawówki tak naprawdę bardziej interesowałem się koszykówką. I troszkę do tego grania przymusił mnie nauczyciel od muzyki ze szkoły podstawowej, Marek Nowak. I on montował jakiś taki zespół szkolny, a ja kompletnie nie byłem tym zainteresowany, ale się okazało, że mam jakiś prawdopodobnie słuch. On to zauważył i zaproponował mi granie w takim zespole. Ja powiedziałem, że nie potrafię grać absolutnie na żadnym instrumencie. Nie przejmuj się, będę uczył od podstaw jakby. No i na pierwszym takim spotkaniu wyznaczał, kto będzie na jakim instrumencie grał. Siedzieliśmy w takim kółeczku i w pewnym momencie palec wskazał mnie i padły ważne, jak się okazuje, słowa: Maciek, gitara. No i tak chciałem trochę bardziej na klawiszach grać w tamtym momencie, bo mi się te klawisze spodobały jakoś, no ale została ta gitara. Mocno się w to wciągnąłem rzeczywiście i z tej ekipy zostałem tylko ja, z takich grających. A odpowiadając na twoje pytanie, zawsze to jest jakiś nośnik, granie na gitarze, jest to jakaś ekspresja związana pewnie z charakterem, z osobą, z przeżyciami w danym momencie, które ktoś tam ma i za pomocą tego języka, dźwięków próbuje opowiedzieć po prostu swoją grą. Więc wydaje mi się, że ja nie jestem jakimś tutaj wyjątkiem i też staram się coś opowiadać. Nie wiem, czy zawsze świadomie, czy wiem, o jakich emocjach gram, czy po prostu raczej wydaje mi się, jestem bardziej gitarzystą intuicyjnym. Słucham utworu, melodii, kompozycji, albo biorę gitarę do ręki i jakieś tam rzeczy mi zaczynają wychodzić, podobać się i wokół tego próbuję opowiadać jakąś historię. Długo dochodziłeś do tego, żeby być gitarzystą grającym na pierwszym planie? Czujesz się w ogóle gitarzystą grającym na pierwszym planie? Oj, nie. Ja przez pierwsze 4 lata w ogóle nie chwytałem się za granie jakichś solówek, improwizacje, takie rzeczy. W ogóle nawet nie do końca byłem świadom, że może takie coś istnieje, ale bardzo mocno w akordach jakoś tak przysiadłem i prawa ręka. No i później jakoś dopiero jak poszedłem do szkoły średniej, to się zaczęła jakaś taka, zobaczyłem, że można w jakiś inny sposób też grać i nieśmiało zacząłem próbować. Ale wiesz, nigdy jakoś nie czułem się takim gitarzystą typu power trio, że gram z sekcją i w ogóle gitara tylko jest. Życie mi spłatało figla, bo nagrałem taką płytę później. Dużo później odważyłem się, ale też mnie to kosztowało trochę stresu, takiego nerwów, czy dam sobie radę, czy to będzie fajne, czy to się uda, ale zdecydowanie nie. Ja i w Quidamie, i teraz w Riverside klawisze jako taki równoważący element tych takich instrumentów harmoniczno, nazwijmy to solowych, chociaż wiadomo, bas też jest instrumentem harmonicznym, ale zawsze dobrze się czułem, jak z tyłu, za plecami coś tam mi jeszcze grało, Jasne. klawisze. Jak dostałeś tę gitarę do ręki od nauczyciela, to domyślam się, że pojawił się od razu odruch obronny u ciebie. Jak długo musiałeś odczarować ten instrument, żeby go polubić? Wiesz co, chyba, prawdę mówiąc, nie musiałem jakoś specjalnie czarować, bo jakoś, polubiłem to od razu. No nie wiem, czy od razu, bo tak trudno mi przywołać
rok, nie wiem, który to był, 85, 6 gdzieś. Trudno mi sobie przypomnieć ten moment, jak ja się tam wtedy czułem, ale ja bardzo szybko zacząłem łapać, zacząłem siadać z gitarą i próbować te zadane rzeczy, znaczy oczywiście akordy, kropki wyrysowane, D-dur, C-dur, G-dur, potem bicie, takie, śmakie. Zacząłem chcieć to umieć, ćwiczyć po prostu i jakoś robić kroki jakieś kolejne. Więc chyba nie było tego etapu jakiegoś takiego zmagania z instrumentem, że o Jezu, czy to, czy nie to. Nie, jakoś jak chwyciło, to trzymało. Ja pamiętam, że też przez przypadek zacząłem grać na basie, bo chodziłem do swoich kolegów do garażu, którzy ćwiczyli na instrumentach, mieli swój zespół i nie przyszedł basista i kumpel mówił: ty, grasz na skrzypcach, weź gitarę basową, zagrasz na basie. Ja mówię: no nie grałem nigdy na gitarze basowej, ale na skrzypcach grasz, też 4 struny tu i tu, dasz radę. No i zagrałem tam jakiś utwór, mówi: o, umiesz grać na basie. I tak zacząłem grać na basie. Ale pamiętam, że jak wróciłem do domu, to zacząłem szukać basistów. Akurat wtedy Duran Duran, mówię: o, chcę być jak John Taylor. Potem chciałem być jak Mark King. Potem chciałem być jak ktoś tam. Miałeś takiego jednego, że na przykład, o, jak mam gitarę, zacząłem grać na gitarze, to teraz chcę być jak, nie wiem, David Gilmour. Od razu do Gilmoura, tak przeszedłeś bezpardonowo? Aż tak? Nie. Gilmour gdzieś tam później się pojawił, ale się śmieję, że na przykład Gilmour. Wiesz co, moja pierwsza fascynacja muzyczna nie była związana stricte z gitarą, aczkolwiek doceniłem to później, że jednak tak, bo to był zespół The Beatles. I ja od razu tam 6. klasa, 7. podstawówki, dyskografia na kasetach, łykałem wszystko, byłem zauroczony Beatlesami, kunsztem, melodyką, no wszystkim, no nie odkrywam jakichś tutaj... Pełno harmonii i nie ma zbędnych solówek. Nie, ale z drugiej strony George Harrison, taki niedoceniony chyba za bardzo jako gitarzysta, a robił robotę po prostu tak piękną w tym zespole, szczególnie tam w tym okresie późniejszym gdzieś tam, no nie, solówka na przykład w Something, zresztą jego cała kompozycja, coś niesamowitego i gdzieś to był taki mój cichy bohater pierwszy chyba, aczkolwiek nie wiedziałem wtedy, że to jest mój bohater, ale ja jakoś ten Harrison i Beatlesi to było takie pierwsze, a potem tak wiesz, no poznawałem jakieś zespoły inne i ci bohaterowie się zmieniali, natomiast ja nie wiem, czy miałem taki etap, że starałem się grać jak ktoś, tylko to oczywiście przenikało wszystko do mnie i taka największa trójka moich chyba fascynacji, coś co zostało w moim graniu, czego nie wyplenię już i nawet nie chcę chyba, to jest rzeczywiście David Gilmour, pewnie Steve Hackett ze starego Genesis i myślę, że Andy Latimer z zespołu Camel. I to jest taka trójca, taka, która jest najbliższa jakoś mojemu sercu i chyba te dźwięki, wydaje mi się, przenikają do mojego grania. Ale oprócz tego rzesza, mnóstwo jest doskonałych, fajnych muzyków, inspirujących i grzechem byłoby nie posłuchać po prostu. Jak się uczyłeś harmonii? Bo Beatlesi to jest wyższa szkoła jazdy. Ja pamiętam, będąc młodym chłopakiem, uwielbiałem Electric Light Orchestra. Tylko jak potem siadałem przy pianinie, to jakoś mi ta harmonia nie brzmiała. Musiałem 100 razy posłuchać tego, co tam ten Jeff Lynne napisał, żeby tą sekstę, kwartę czy septymę jednak wyłapać. Ty jako młody chłopak zafascynowany Beatlesami, tam niby pozornie jest C-dur, E-moll, F-dur, G-dur, ale tam jest sporo tajemnych dźwięków, do których trzeba dojść albo dorosnąć. Ja nie zaczynałem, słuchałem Beatlesów, ale nie za dużo grałem tych utworów, szczerze mówiąc wtedy. Ja się uczyłem harmonii, znaczy to jest duże słowo, no, uczyłem harmonii, po prostu poznałem więcej akordów trochę niż te dury, mole standardowe i siódemki, ale zdziwię Cię i może jeszcze wiele osób, ponieważ ja się uczyłem tego na piosence turystycznej. Piosenka harcerska turystyczna i tam jakoś nie zadawalałem się
graniem tych takich rzeczy w taki podstawowy sposób, tylko miałem jakieś tam śpiewniki, w których zdarzało się, że ludzie bardzo ambitnie, fajnie pisali te akordy i to były jakieś rzeczy typu jakaś bossanowa się trafiła, jakieś inne, tam już były jakieś 5 plus, jakieś tam 7 plus, 7, 9. Ja jakoś jak widziałem to w tym zapisie gdzieś, znałem melodię i piosenkę, no to starałem się po prostu wyłapać to i starałem się ten akord poznać i zagrać tak, jak to tam jest zapisane. I na tych piosenkach turystycznych i wydaje mi się, rytmika fajnie mi zrobiła na te pierwsze 4 lata bez solówek, ale i właśnie poznawanie tych akordów jakoś tak mi... A propos Beatlesów, to dopiero później gdzieś na wysokości szkoły średniej albo i dalej wpadł mi w rękę taki songbook, gdzie są wszystkie piosenki Beatlesów rozpisane w takim PDF-ie w ogóle. No i tam są czary-mary rzeczywiście. Jakieś tam Strawberry Fields Forever, to tam już się dzieją rzeczy magiczne. Pamiętam kiedyś akordach. spotkałem się przez przypadek z zespołem Żuki. O, To był zespół, który grał właśnie Tak, piosenki Beatles, chyba do tej pory gra. I goszcze. w oryginalnym wydaniu i zapytałem, jak oni to wyłapują. No, mamy nuty, wszystkie mamy nuty. Pokazywali mi właśnie coś podobnego do tych twoich PDF-ów. To nawet nie miałem świadomości, że coś takiego jest, ale jakie to cudne, bo to zostaje na długie pokolenia. Tak, Jak tak. ktoś będzie chciał się dogryźć do tego, to zobaczy, ile tam fajnych dźwięków jest, których do końca nie słychać na płycie, albo słychać, tylko trzeba dobrze posłuchać. No, super, to jest jednak Beatlesi, to jest magia. Ale przyszedł taki moment, że musiałeś zagrać solówkę, czy chciałeś zagrać solówkę? Nie, no musiałem. Jakieś takie wymogi się pojawiły. No ta szkoła średnia to był taki pierwszy mój zespół troszkę na poważniej, który grał covery Beatlesów, notabene. Instrumentalnie, więc jakiś tam instrument grał tę linię melodyczną, natomiast z tych Beatlesów pojawiła się jakoś, nie wiem skąd, ale fascynacja takim blues rockiem spod znaku Jam. Polski, fantastyczny absolutnie zespół, jeszcze wtedy z Ryśkiem Ridlem. I to była, ten blues rock to była taka druga moja fascynacja duża po The Beatles. Gary Moore wydał wtedy swoją płytę Still Got Blues, hit. I jakoś tak na tym zaczęliśmy próbować grać te covery zespołu Jam. I ja zacząłem to w ten sposób, że ja po prostu uczyłem się 1 do 1 solówek. Z płyty głównie Cegła, Zemsta Nietoperzy, Detox chyba potem się pojawił chwilę później. I ja te rzeczy po prostu starałem się zagrać 1 do 1 tą solówkę i to, ja nie wiem, czy wiedziałem o tym, ale to mi jakoś układało w głowie, jak to można grać, jak to można robić. Potem gdzieś tam się dowiedziałem, pentatonika, tu coś, tonacja taka, śmaka, ale najpierw poznawałem te zagrywki po prostu panów z Jamu i to była taka fajna, uważam, dla mnie szkoła. I potem tak, no wiadomo, z tego już nieśmiałe pierwsze próby wyjścia poza zagrania swojego dźwięku, czasami krzywo, czasami źle coś, no ale no, tak chyba trzeba się uczyć, no myląc się. Zdecydowanie. No i jeszcze ten Gary Moore nieodżałowany, to moim zdaniem król pentatoniki w ogóle. No zrobił to cudownie, jakoś tak odświeżył wtedy tą formułę. No dobra, co z twoją koszykówką? Jak ta gitara weszła w życie, to co, przestałeś uciekać z lekcji, Tam chodzić na jeszcze- sport? Tam jeszcze chwilę próbowałem poskakać troszkę w szkole średniej, ale już o ile w podstawówce byłem w drużynie szkolnej, nieźle mi to jakoś tam szło, to w szkole średniej było już wielu lepszych ode mnie, więc łatwo poszło na bok. I pojawiła się ta gitara już, nowi koledzy, zamykanie się Koledzy w tej kanciapie. koleżankami, ale nowe koleżanki się pojawiły, jak pojawiła się gitara. Nie, jeszcze nie, wtedy nie. No, Było ognisko. No. słuchaj, nic o tym nie wiem, ale Okej. kto wie. Myślę, że tak. A właśnie, podrywałeś dziewczyny na gitarę? Nie, chyba nie.
Bo to wiesz, jak jedziesz ze znajomymi na ognisko, wyjmiesz gitarę, to nagle jesteś w centrum uwagi. Chociaż nie, ty wolisz być drugoplanowy, nie? Ale podobno No wiesz, dziewczyny też lubią, jak taki, wiesz, milczysz trochę, jesteś z tyłu, umiesz grać na gitarze, wiesz. Dużo o dziewczynach, wiesz, kurczę. Tak mi mówiły. Ja grałem na basie. A, to o basistach Jeszcze dalej, tyle na historii, trzecim planie. wiesz. Nie wiem, nic, wiesz co, ja oczywiście grałem na ogniskach, gdzieś tam przecież to harcerstwo gdzieś tam było, piosenka turystyczna, wyjazdy na przeglądy, gdzieś tam... Spotkania na Japie. Grałeś na Japach? A może? No. Japa, gdzie to jest? W jakim No mieście? Japa to się odbywa w Łodzi, chyba się odbywała w Łodzi. Przegląd piosenki turystycznej raz w roku. Na Japie nie, ale Japę znam doskonale, to był Też taki grałem. kultowy. Ja na skrzypcach grałem na Japie. A propos Tak, bo piosenki skrzypce to turystycznej pasowały tam też, do tak. tych klimatów, tak. Stare dobre małżeństwo, takie. Ja grałem na jakichś festiwalach w Kwidzynie, w Krakowie grałem, na jakimś w Nowej Hucie, pamiętam, festiwalu. No było tego trochę, ale A to jest mi bliskie, co ale Japę opowiadasz znam. właśnie, bo to też była dobra szkoła. Piosenka turystyczna, jak ja będąc małym, młodym chłopakiem po prostu nie znosiłem Bieszczad. Bo dla mnie te Bieszczady to była taka nuda. Góry to są Tatry, no. Góra to musi być góra. Ta Bieszczady to A piosenki wiadomo, turystyczne a piosenki o Bieszczadach super. kultowe, nie? A piosenki super, naprawdę. Właśnie. Potem to mi się trochę zmieniło, zakochałem się w Bieszczadach. Tatry też kocham, żeby było jasne. I morze też. Uwielbiam jeździć na morze. No dobra, ale ten twój zespół pierwszy i w tym pierwszym zespole, w którym grałeś, byłeś liderem wiodącym, czy cały czas jednak trzymałeś się Nie. drugiego planu? Wiesz co, ja liderem to zostałem dopiero chyba jak nagrałem swoją płytę solową. Mhm. Nigdy jakoś sam nie chciałem przejmować jakiejś takiej odpowiedzialności i ani mnie nie ciągnęło, ani specjalnie tego predyspozycji chyba nie mam, po prostu trzeba sobie powiedzieć. Jedni są od tego, żeby być liderami, a inni są od tego, żeby tym liderom pomagać, robić coś fajnego. Ja jestem chyba w tej drugiej kategorii. Wiesz co, nie, ja starałem się po prostu realizować razem w teamie, żeby to nam fajnie żarło wszystko. Starałem się robić robotę swoją najlepiej jak potrafię i podpowiadać, ewentualnie dzielić się przemyśleniami swoimi na temat, nie wiem, partii kolegów, że może zagrajmy tak, a może coś. Potem jak się pojawił już Quidam na poważnie, nagrywania płyt i tak dalej, no to tak zostałem w naturalny sposób, powiedziałbym. Zostałem razem z klawiszowcem Zbyszkiem Florkiem, zostaliśmy takimi współliderami, można powiedzieć. I między nami, czasem jest tak, że takie duety, właśnie Lennon-McCartney, prawda? To my chyba w Quidamie jakoś tak nam dobrze działało, mimo jakichś takich przeciwieństw trochę, charakterów, ale dopóki jakoś w jednym kierunku szliśmy razem, to ten Quidam jakoś fajnie funkcjonował i rzeczywiście to było takie współliderowanie, myśmy to razem jakoś tak ciągnęli. A później, no Riverside to już liderem jest Mariusz, wiadomo, a ja już jestem w tej grupie, tam gdzie się jakoś tak lepiej chyba czuję. Ale myślisz bardziej teraz jako, myślisz harmonią, czy myślisz melodią jako gitarzysta? Chyba, wiesz co, w pierwszej kolejności to u mnie zawsze melodia jest jakoś, chociaż ja to tak intuicyjnie bardziej operuję tym pojęciem. Biorę po prostu instrument i próbuję szukać fajnych melodii, tak żeby ta solówka jakby rzeczywiście śpiewała tam, gdzie to jest wymagane, bo czasami zdarzy się jakieś tam bardziej noisowo coś tam zatrzeszczeć, zahałasować. Natomiast ja jestem melodykiem chyba zdecydowanie. Tak myślę, że tą cała historia mojej kariery to są jednak melodie. No i ta trójka gitarzystów, których wymieniłem, to jest jednak emocja, melodia. To są takie dwa hasła chyba najbardziej charakterystyczne. Pogadajmy chwilę o Riverside, bo wspomniałeś o zespole. Pozdrawiamy. Wiemy doskonale, jak to się stało, że zacząłeś grać w Riverside. To było dla ciebie trudne? Jak pamiętasz pierwszą rozmowę z Mariuszem? Dużo daliście sobie czasu na to, żeby pomyśleć, co dalej? Wiesz, tam nie było co myśleć w sumie za bardzo, jak padła propozycja. Już to bardziej mi się wydaje, koledzy potrzebowali chyba czas, żeby się z tą propozycją zebrać jakoś, bo to nie była, dla nikogo to nie była łatwa sytuacja.
szczególnie dla nich, bo stracili po prostu przyjaciela i kumpla z zespołu, z którym to budowali jakby wszystko i żaden pośpiech na pewno nie był wskazany tutaj i absolutnie zrozumiałe to jest. Natomiast sama propozycja mnie jakoś nie wystraszyła, nie bałem się tego, ale wydaje mi się, że ja chyba nie zdawałem sobie sprawy do końca. Może to lepiej nawet, bo jakbym sobie zdał sprawę wtedy, to chyba gorzej by mi było się w to wszystko jakoś zagłębić i w to wejść. Nie wiem czemu, ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że troszkę się tak odciąłem od tego, żeby sobie poradzić z tym, bo to nie było łatwe. Propozycja była taka, że jak usłyszałem, to była najpierw propozycja wzięcia udziału w koncercie takim wspominkowym w rocznicę śmierci Piotrka. Mieli być inni też goście, Mati Owczarek i jeszcze ktoś, saksofonista jeszcze. Natychmiast się zgodziłem, bo wiedziałem, że to ważne, że chłopacy chcą ruszyć dalej, że jest taka jakaś koncepcja, żeby ten zespół funkcjonował i nie wyobrażałem sobie, żeby Riverside takie, nie wiem, jako takie dobro muzyczne miałby nie grać dalej. Więc traktowałem to wtedy troszkę jako chcę w tym wziąć udział, to jest wyróżnienie dla mnie, ale chcę też pomóc jakby, żeby ta machina jakby odzyskała jakiś taki pęd swój. No i te koncerty pewnie miały w tym pomóc, jakoś to miało być takie katarzis trochę i rzeczywiście było. Ale ja sobie nie zdawałem sprawy, jak to jest trudne dla mnie. Skupiłem się na zadaniu chyba tak trochę i żeby jak najlepiej po prostu to wykonać. A propozycja pojawiła się w trakcie, nie wiem, końcówka tych prób do tych koncertów, gdzie mnie już tak przeczołgali trochę z tym materiałem, to pojawiła się ta propozycja, czy chciałbym dołączyć w ogóle i tak dalej, na zasadzie gościa grającego na stałe na koncertach. No i tutaj długo się nie trzeba było zastanawiać w sumie. No to jest chyba marzenie każdego muzyka dołączyć do zajebistego zespołu po prostu, który robi fajną muzę, gra koncerty, dobre koncerty i nagrywa fantastyczne płyty. To prawda, to prawda. Powiedz mi, wy się znaliście z Mariuszem wcześniej? Tak. Znaliśmy się od, nie wiem, 93 albo 4 rok. Taki bardzo fajny festiwal Gitariada w Aleksandrowie Kujawskim. My już graliśmy, tak próbowaliśmy ten rok progresywny trochę grać, a Mariusz przyjechał z swoim zespołem Xanadu. Takie trio grające troszkę, mi się to kojarzyło z Rushem i z UK troszkę. Mariusz grał na klawiszach i śpiewał wtedy. A my występowaliśmy jako Deep River wtedy. No i wygraliśmy ten festiwal, ale jako, że byliśmy, nie wiem, czy nie jedynymi zespołami wykonującymi ten rodzaj muzyki, to oczywiście w nocnych rozmowach w internacie gdzieś tam mieliśmy bardzo dużo wspólnych wątków, tematów muzycznych i opowieści i jakoś tak, ale z Mariuszem złapałem jakiś taki fajny przelot i gdzieś tam się zderzaliśmy, gdzieś tam potem w Bydgoszczy, pamiętam na koncercie Porcupine Tree, spotkaliśmy się w tym foyer Filharmonii, też fajnie, 5 minut, ale jakoś tak się czuło, jakąś taką nić sympatii, coś takiego fajnego. Rzadko się widywaliśmy, kontaktowaliśmy, ale jak już kontakt był, to tak jakbyśmy się po prostu znali kupę lat, rozmawiali ze sobą co tydzień i stąd gdzieś tam, no i potem Riverside pojawił się, kibicowałem, pojechałem na jeden, drugi koncert, przybiłem oczywiście 5 Mariuszowi, mówię, stary, super, cieszę się, że robisz w końcu. Masz fajny band i sukces, i zazdroszczę, i podziwiam, i trzymam kciuki po prostu. No a potem historia tak się potoczyła, że prawdopodobnie mogłem być jakimś tam jednym z typów Mariusza, żeby po prostu wskoczyć w ten. Ja ci to już dzisiaj mówiłem,
ale powtórzę to publicznie, że też ważne jest to, jakim jesteś człowiekiem. Dlatego masz to szczęście współpracować z takim zespołem. Grą na gitarze, ale to jakim się jest, myślę, że w przypadku takiego zespołu jak Riverside ma olbrzymie, o ile nie najważniejsze znaczenie. Bardzo mnie interesuje jeszcze z psychologicznego punktu widzenia, jak radziłeś sobie z, no, muszę to nazwać, obecnością ducha grudnia nad tobą, bo musiało to być. To jest chyba nawet, wiesz. Wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem, jak sobie radziłem. Po prostu jakoś starałem się na pewno, ja najpierw chciałem się poznać z chłopakami, dotrzeć jakoś. Wiedziałem, że to będzie dziwne, że wyjdę na tą scenę w progresji, w tym miejscu, gdzie wszyscy czekają, aż wyjdzie grudzień. Wychodzi jakiś, kurde, kudłaty koleś, w ogóle zupełnie ktoś inny i gra jego partię. No, to musiało być dla mnie dziwne, dla chłopaków na scenie, ale też dla publiki przecież to było. No ale wiesz, ja sobie tak myślałem, kurde, no ktoś musi to zrobić, nie? Padło na mnie i starałem się po prostu to jakoś dźwignąć. No, kluczem było na pewno dobrego przygotowania psychicznego, jeśli o to pytasz. Kluczem było dobre przygotowanie merytoryczne, czyli im lepiej zrobię te piosenki, partię Piotra, opanuję, zagram to, tym łatwiej będzie się obronić w tej sytuacji całej i wyjść z jakąś taką obronną ręką. Wiadomo, że pewnie są osoby, którym się to nie do końca jakoś podoba, nie wiem, porównują. To nie jest nieuniknione, każdy będzie porównywał. Dokładnie, a ja po prostu staram się robić to najlepiej jak potrafię, z szacunkiem do oryginału, co musieliśmy wypracować też jakoś z chłopakami, bo na początku potraktowałem tę partię bardziej swobodnie, chciałem więcej od siebie jakby grać, zmieniając nawet jakieś tam melodie, jakieś tam rzeczy w solówkach, ale był taki nacisk, delikatna presja, acz stanowcza, że pewne partie trzeba zagrać po prostu dokładnie co do dźwięku. Trochę mi się to na początku niespecjalnie podobało. Zresztą, no wiesz, 25 lat grałem swoją muzykę, nie odtwarzałem takich rzeczy i to było to trochę trudne, ale przyznałem im rację potem, że to było dobre podejście, to był dobry kierunek, grać te partie tak, jak one zostały wymyślone w pocie czoła na wielu próbach, zagrane potem na wielu koncertach i to trzeba do tego podejść z taką estymą i z takim szacunkiem dla oryginału. A ja i tak, wiesz, no nie jestem w stanie zagrać tak jak Grudzień. Nie potrafię. Ja mam jakieś artykulację inną. Nie, żebym chciał, no nie Właśnie, chcę zagrać to po swojemu. Meller. Oczywiście, że tak. Dźwięki odtwarzam, ale i tak ludzie mówią, że no ale ty tam jakoś tak inaczej coś. Ja ci powiem teraz, zdradzę ci tajemnicę, że tajemnica to nie jest tajemnica, ale byliśmy na tym koncercie z moją żoną w progresji, kiedy zagrałeś pierwszy raz z Riverside. I mieliśmy olbrzymią tremę, ponieważ uwielbiamy Riverside od lat i nie jesteśmy obiektywni wobec Mariusza Dudy i tego, co robi jego zespół. I jak wyszedłeś i zagrałeś pierwsze dźwięki z zespołem, to my się przytuliliśmy do siebie i stwierdziliśmy, że zespół jest kompletny. To miłe, dzięki. I powiem ci, że teraz też się tak ucieszyłem, jak Mariusz powiedział, że przyszedł taki moment, żebyście w czwórkę weszli do studia. Tak. Też musieliśmy poczekać na tę chwilę, żeby wreszcie teraz kwartet Riverside z tobą ruszył oficjalnie, nazwijmy to tak. Wiesz co, to jest fajne w tym zespole i zawsze, mimo że czasami troszkę niecierpliwy byłem i z tym moim przyjęciem do zespołu i w ogóle, ale fajne jest, że to jest jakiś taki rodzaj wrażliwości, a z tym się wiąże tempo wprowadzania pewnych zmian. Że to nie jest wszystko jakoś tak na hura, że od razu już teraz, tylko takimi etapami powolutku to się wszystko dzieje, tak żeby wszyscy zdążyli się odnaleźć w sytuacji, jakoś tak poczuć. To bardzo mądre.
Bardzo mądre, tak. I to jest super w tym zespole i to fajnie, że Mariusz tak jakoś... Podziwiam to jakoś, jak on steruje tym wszystkim. To teraz Fajnie. pogadajmy o tobie trochę do przodu. Bo są nowe utwory w Riverside i teraz powiedziałeś, jesteś na drugim planie, Mariusz jest liderem. Brzmienie ty ustalasz, czy sugeruje ci Mariusz, jak ewentualnie on by to widział, twoją partię gitary w tym utworze? Mam dużo swobody jakby w tym, prawdę mówiąc. Nagraliśmy jeden numer. Mhm. Póki co z rzeczy nowych zrobiliśmy, nagraliśmy i to jest tak, że ja mam jakąś tam wolną rękę w graj, ale ja pytam też, chcę dopasować się grając rzeczy swoje, chcę, żeby to było riverside'owe. Mhm. Nie można wskoczyć do zespołu, który 20 lat buduje jakąś swoją markę, jakieś brzmienie, wypracowuje pewne jakieś takie charakterystyczne swoje elementy. Nie można wskoczyć na zasadzie, no dobra, to ja tu jestem nowy teraz, to ja chcę zagrać po swojemu, nie? Wymaga to jednak pewnej takiej troszeczkę może mądrości, elastyczności. Dojrzałości muzycznej. Dojrzałości, wymaga. tak, żeby nie... Jakbyś tak spróbował, to już byś nie grał w Riverside. Nie wiem. Wiesz, ale tu nie ma co jakby wracać do gruzów, tylko tak. jest coś, do czego można już grać dalej, jakby nie odkrywamy jakby. Tu tworzysz brzmienie razem z zespołem, tak? Wspólnie pracujecie, pot na próbach się leje i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że twoja solowa działalność, czyli na przykład płyta Zenit, tak? To jest to, co ci gdzieś tam w duszy gra i to jest to, jaki chcesz być naprawdę jako gitarzysta? Wiesz co, ja nie wiem, ja to tak siebie średnio jako gitarzystę widzę, aczkolwiek znaczy widzę siebie jako gitarzystę, ale jeśli chodzi o moją jakąś działalność solową, to ja bardziej się wcielam w taką rolę jakiegoś takiego reżysera całości. Pierwszy raz to jakoś tak mi się przytrafiło, gdzie musiałem, bardzo się tego zresztą bałem jakoś, czy podołam jakiejś takiej roli takiego kierownika przedsięwzięcia całego, wiesz, gdzie tutaj dzwonisz, umawiasz muzyków, siedzisz z bębniarzem, jakieś tam prosisz, żeby troszkę coś tam zmienił, zagrał inaczej i tak z każdym instrumentem. Na końcu siedzisz na miksach, na masterze, ustalasz okładkę z wydawcą, jakieś tam rzeczy inne. Taka nie do końca się w tym czuję, jakoś szczerze mówiąc. A w Riverside po prostu jestem gitarzystą, no i to jakoś tak staram się to oddzielać i tutaj muszę jakoś brać pod uwagę to, że jestem w zespole właśnie, który ma swój styl, w którym trzeba jakoś tak uważać albo pytać, czy panowie, jesteście tutaj 20 lat, to jest ok, czy to tak mniej więcej to tak powinno być. Ale domyślam się, że z kreowaniem swojego brzmienia harmonicznego i samego brzmienia jako brzmienia instrumentu też masz do czynienia od lat i wiesz, co ci bardziej pasuje albo mniej pasuje. Czy próbujesz, złe słowo, ale będąc Riverside, bardziej twoje brzmienie wybiega do przodu czy do tyłu? Wiesz co, no Riverside to chyba do przodu. Ja trochę upraszczając, to wygląda tak, że procentowo to bym powiedział, że nie wiem, gramy ten nowy numer, bo to właściwie to mamy ten materiał tylko do rozmowy tutaj o tym. To jest tak, że powiedzmy 75% zrobiłem te swoje partie, zaproponowałem, przygotowałem i jest takie coś, łącznie z solówką, z jakąś melodią, z czymś tam i na tych 75% pracujemy dalej i wprowadzamy korektę, a tam jakbyś zmienił dźwięk, a tutaj coś, a tu brzmienie, a tu więcej delaya, więcej czegoś. No tak jak w zespole się pracuje po prostu. Wymieniamy się uwagami co do poszczególnych instrumentów w służbie piosenki, jakby, żeby utwór był jak najlepszy, jak najfajniejszy, żeby każdy instrument zagrał fajnie tą swoją partię, żeby wszystko razem dobrze działało, pracowało i tu nie ma miejsca na jakieś takie, że ja chcę tutaj coś wiesz, swojego zrealizować. Ale jak myślisz o tym, że rynek muzyczny się rozwija, gusta się rozwijają, też zmieniają, zmieniają, ale mam na myśli cuda techniki, które
atakują nas z różnych stron. To teraz jak myślisz o swoim graniu za pół roku, za 2 lata, to kupujesz cudeńka i sprawdzasz, co tam się dzieje w technice, czy jesteś wierny swojemu brzmieniu i próbujesz to brzmienie udoskonalać, albo właśnie tak jak powiedziałeś, tutaj zmienię delayek delikatnie tutaj, a nie będę kupował 4 następnych, bo może się przydadzą. Nie, no lubię grzebać. Lubię grzebać i jakoś tak eksperymentować trochę z brzmieniem. Zresztą mam taki pomysł na przyszły rok i zacząłem już to realizować na taką płytę swoją. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na potrzeby chwili roboczo nazwę ją ambientową. I to będzie płyta chciałbym, żeby to była płyta tylko z gitarą. Tylko wszystkie dźwięki chciałbym wydobyć przy pomocy gitary. Aha. I tam jest sporo tego eksperymentu z jakimiś efektami, właśnie z przestrzeniami, z jest dużo takiej zabawy i takiej możliwości wyżycia się trochę w taki malarski sposób bardziej. Dużo kolorów masz w głowie, kolego, wiesz? No, staram się tam troszkę na boku jeszcze coś pokręcić. Sprzętu też trochę przyniosłeś. Pogadamy o tym już za tydzień. Maciej Meller jest dzisiaj z nami. Wielkie dzięki, Maćku. Dzięki. Widzimy się za tydzień. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja, o której bym zapomniał. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Zapraszamy Was do komentowania, do lajkowania i zachęcamy do tego, abyście stali się naszymi patronami. Szczegóły znajdziecie w linku poniżej. Polecamy się pamięci. Bye bye.